Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W moim pierwszym filmie chciałem zaprezentować mod do gry Age of Empires 3 pod tytułem Wars of Liberty, który to dodaje do gry nowe cywilizacje, nowe mapy, a także przenosi akcję gry do XIX wieku, no i nieco zmienia także jej gameplay tutaj. No mówię tutaj nowe mapy, mamy tutaj zupełnie nowe mapy, które się w tej serii nie pojawiały, mianowicie mamy tutaj co ciekawe Afrykę, no jeżeli nie licząc African Kingdom z modu do dwójki. Mamy tutaj co ciekawe całą Europę, a także i Australię i z tego co się orientuję w przyszłych wersjach tego modu, bo on wciąż się rozwija. Teraz mamy wersję 1.08b, niedługo wyjdzie właśnie 9, 1.09 wersja, także mają się pojawić właśnie w tej najnowszej, w tej kolejnej nowej odsłonie jakby te polinezyjskie wyspy, ale niewiele jest w tym prawdy, dopiero zobaczymy jak to wyjdzie. No i tutaj, jeżeli chodzi o stare kontynenty, tutaj o oba kontynenty, amerykańskie i Azję, co mieliśmy do czynienia z tymi mapami w trójce, no to one tutaj dalej są, tylko że są jeszcze poszerzone o jeszcze nowe prowincje. Mówiłem tutaj nowe cywilizacje, to zaraz wam pokażę jakie mam tutaj na myśli. Są to cywilizacje takie, które oddzieliły się od kolonii europejskich w Nowym Świecie. Na przykład mamy tutaj Stany Zjednoczone, Kanadę i Australię, to są państwa, które powstały z byłych kolonii brytyjskich, a także jest z kolonii hiszpańskich. Tutaj widzimy Peruwiańczyków, Paragwajczyków, Meksykanów, Chilijczyków, także jest portugalski, no to Brazylię tutaj mamy. I tutaj także są dodane nowe europejskie cywilizacje z Bałkanów. Mamy tutaj Serbów, Rumunów, Greków, a także i Bułgarów. Mamy nowych Indian tutaj z Ameryki Południowej. Mamy tutaj India Mapuche, którzy podobnie jak Indianie z Ameryki Północnej, żyjąc na wielkich równinach dużo konno, jeździli, udomowili konia, mieli pełno konnych wojowników i przyswoili sobie większość europejskich broni. Mamy tutaj Inków i tutaj tak jak mówiłem, że to jest właśnie XIX wiek i to mogłoby się trochę wydawać tutaj nielogiczne, ale to są Inkowie właśnie z czasów prekolumbijskich, wzięci pod uwagę tutaj mamy postać Tupaca Amaru, mamy tutaj artylerię, konnicę, a także mamy tutaj wojowników uzbrojonych w broń palną, czyli to są czasy właśnie z tych powstań przeciwko Hiszpanom. Mamy też Indian Tupi, to są plemiona, które zamieszkują tam dżunglę amazońską na pograniczu Paragwaju i Brazylii. Tak mówiłem, że mamy nowy kontynent afrykański, tutaj mamy Zulusów, Egipcjan i Etiopijczyków jako grywalne nacje, a tutaj już mamy same stare, właśnie tutaj mamy India z Ameryki Północnej, to oni byli w oryginalnej grze, tutaj w The War Chiefs, w tym pierwszym dodatku mamy tutaj Habsburgów, to jeszcze jest tylko właśnie kolejna nowa cywilizacja, no i tutaj już mamy wszystko to samo co było. Sam mod jest tak jakby pochodnym od innego modu, który kiedyś istniał, mianowicie od War of Triple Alliance, bo to już w nim mogliśmy spotkać jako nowe cywilizacje właśnie te wszystkie kraje, które powstały z byłych kolonii europejskich. Tam były Stany Zjednoczone, tam były te wszystkie pohiszpańskie państewka jak Meksyk, Paragwaj, no War of Triple Alliance to jest akurat wojna paragwajska, to tam Paragwaj musiał być. I dlatego to się tak nazywało ze względu na te państewka, które po koloniach powstały. I niektóre mapy były te same, co są właśnie teraz w Wars of Liberty. I ten mod też się tam rozwijał, tam była wersja alfa, beta, to wiadomo, to tam każda wersja dodawała jakąś nową cywilizację, coś nowego po prostu tam było. No i co jeszcze mogę powiedzieć, to też mówiłem, tak, mówię, że ten mod dalej się rozwija, niedługo będzie kolejna wersja. Jak go pobrać, skąd go pobrać, patrzcie w opisie, tam są właśnie linki do tego, także wytłumaczę konkretnie jak to trzeba zrobić. Najlepiej jest mieć w wersji Steam moim zdaniem, bo to jest właśnie najłatwiejsze, chociaż jak ktoś ma w wersji jeszcze tej starej DVD, ja mam tak się składa, że mam i Age of Empires, tę oryginalną grę i na Steamie i właśnie w wersji płytowej, no to i tu może tak samo to zainstalować, tylko trzeba wiedzieć jak, tu tam opiszę, bo niektórzy ludzie mieli z tym problem, jak tak patrzeć na innych youtuberów, którzy z tego filmy robili, no to tam zawsze musieli tłumaczyć wszystkim, jest osobne jak to się instaluje. Ja sam też miałem z tym problem, to mi to ktoś też wytłumaczył. No i może nie przedłużając, to zagramy sobie właśnie Meksykiem. Zagramy sobie, niech będzie na tej mapce, bo raz ona pasuje do Meksyku, bo to jest taka pustynia tutaj. Dwa, jest to jedna z nowych map i jak będę robił tutaj więcej filmów, to one będą tylko i wyłącznie się te starcia dziać na tych nowych mapach. Zobaczcie ile tutaj mamy zupełnie nowych map. No Amazonia to akurat była i w obu dodatkach i w podstawce. To właśnie obok tych map starych jest właśnie pełno nowych, tak mówię, mamy tutaj Alpy, to jest Europa jak najbardziej, mamy tutaj Anatolię, to jest tam Bliski Wschód, czyli w sumie Azja. Mamy też całą Australię, gdzie to jest tutaj całą Australię na mapę. Mamy również kilka map z Afryki, no z tutaj to mamy akurat z Ameryki Południowej, ale gdzieś ja tutaj widziałem
atlas. Tutaj właśnie, o, tutaj widzimy północną Afrykę, tutaj część Hiszpanii, Afryki. No, na tych małych tutaj ikonach tych map to nie za bardzo mogę pokazać, ale zrobię odcinek właśnie w Afryce się dziejący. Jest tutaj zwłaszcza taka jedna bardzo fajna mapka z Afryki, ale w tym odcinku pierwszy zagramy sobie tutaj. I zagramy sobie przeciwko Hiszpanom, tylko gdzie oni są, chyba na górze. Tak, tutaj są. I tak zagramy sobie trochę po historycznemu, ze względu na to, że Meksykanie walczyli właśnie z Hiszpanami o wolność. Także no tutaj już nie przedłużamy, może zacznijmy już. Grę Meksykiem zaczynamy z budynkiem defensywnym Presidio, w którym szkolimy zarówno jak i żołnierzy, tak i wieśniaków nazywanych u Meksykanów Chinacos. Tylko że ja potem i tak buduję jeszcze tutaj dodatkowo stajnie i koszery, bo tutaj nie ma żadnych unowocześni dla tych jednostek. A i też sama liczba właśnie tych prezydiów jest ograniczona. Możemy tam chyba 6 ich zbudować, jeśli się nie mylę. Zbieranie surowców zalecam zacząć od zbierania żywności tutaj. Tak jest zawsze najporęczniej. Tutaj mamy meksykańskiego odkrywcę. On Meksykanów wygląda tak, jak go sobie nazwałem, tak. Tutaj chodzi, odkrywa mapę, pozycję wroga, zbiera skarby. No to akurat się w ogóle nie zmieniło od oryginalnej gry. Tutaj mieliśmy żywność i tutaj też coś widzę. Tutaj mamy złoto. Też się jak najbardziej przyda, bo tylko takie rzeczy ponoszę, które mi się przydadzą najbardziej. Co jeszcze nowego dodaje ten mod do gry? Oprócz tych nowych cywilizacji. No tak jak mówię, jest więcej map. Obie Ameryki i Azja były dostępne właśnie w oryginalnej grze, tylko że tutaj jest tak jakby więcej prowincji, więcej map z tych kontynentów, które już były, tylko że po prostu jest więcej tych prowincji, tak jakby zmieniły się nazwy epok. Mamy tutaj trzecią epokę, to się, jeżeli ktoś gra w oryginalną grę albo jeszcze gra, no to wie, że to jest epoka, czyli to się nazywa Era Fortów, a tutaj to się nazywa Capital Age ze względu na to, że no tutaj, no nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, ale mniejsza, ze względu na to, że akcja gry została przeniesiona do XIX wieku, tak, od końca XVIII aż do początków XX wieku, praktycznie biorąc pod czasy I wojny światowej, w którejś aktualizacji mają się pojawić właśnie ciekawe także czołgi, samoloty i piechota taka z karabinami wielostrzałowymi właśnie z czasów I wojny światowej. Co to jest jeszcze nowego? A tak, dla mnie ciekawym zaskoczeniem było to, że powrócili na mapę starzy tubylcy, którzy jak stali się grywalnymi nacjami w dodatku The War Chiefs, w tym wypadku Indianie Lakota, czyli Siouxowie. Jak Siouxowie stali się grywalną nacją w dodatku The War Chiefs, tak przestali być dostępni na mapach jako tubylcy. A co ciekawe, tutaj Wars of Liberty jakby przywracało ich na mapie jako tubylców z powrotem. I nawet jeżeli byśmy teraz grali tutaj z Siouxami albo Aztekami i Irokezami, bo oni też się stali grywalnymi frakcjami w tym dodatku, no to i tak nawet jeżeli byśmy tutaj grali teraz z Siouxami, to i tak moglibyśmy się na te wioski tutaj natknąć. Chociaż tak szczerze mówiąc, tak Indianie Lakota to tak nie bardzo pasują do Meksyku. No, znam to plemię dosyć dobrze, jego historię i kulturę, to wiem, że raczej gdzie indziej w czasach historycznych i w sumie do dzisiaj mieszkają. Ale nie ja tworzyłem te mapy, więc zażalenia raczej nie powinny trafiać pod mój adres. Dobra, jak to już stoi, nic nie robi, to ich buduje nam tutaj targowisko, bo w nim mamy wszystkie unowocześnienia, za pomocą których będziemy mogli tutaj szybciej zbierać surowce, albo i sprawić, że wieśniacy będą bardziej wytrzymali i odporniejsi na ataki, chociaż to i tak tutaj tych możliwości raczej no, czasami opracowuję, czasami nie, no bo faktycznie jeżeli by przyszło faktycznie wojsko jako takie, no to by wyrżnęło na tych wieśniaków pień, raz, dwa. Bierzmy sobie dek, na przykład ten. Ściągnijmy sobie może drewno, bo raz, trzeba tutaj domy pobudować, żeby powiększyć limit populacji. A dwa, no przydałoby się tutaj jakoś porządnie okopać, jakiś porządny mur wybudować. Tu się mapa, nie, tutaj się mapka nie kończy. A jak on jest tak daleko, to niech idzie tam dalej. Tutaj mamy kolejną wioskę Lakotów. Aha, tutaj mamy fort. Jak się ten fort nazywa? San Geronimo. Tutaj jakiś skarb jest, tylko że tutaj no to byłoby warto zebrać, bo to jest 480 punktów doświadczenia, ale nie wierzę, że on raczej dałby im rady wszystkim. Może później, jak będziemy mieli jakichś żołnierzy, już może zacznijmy sobie jakieś tutaj sprowadzać.
tutaj będziemy mieli właśnie Sí, naszych pierwszych żołnierzy i też oczywiście zacznę ciągnąć tutaj ten mur. Myślę, że tak, żeby tutaj to objąć jakoś. Ale tutaj pierwszych żołnierzy Conscript, którzy są tutaj jak muszkieterzy byli w oryginalnej grze. Są uzbrojeni w muszkiety z bagnetami i są bardzo dobrze przeciwko właśnie jeździe. A Hiszpanie raczej jazdą atakują zazwyczaj, podobnie jak Francuzi. Chociaż siły AI zazwyczaj mieszają oddziały piechoty z oddziałami kawalerii. Więc z tym właśnie różnie bywa, ale Hiszpanie to tam raczej mają tych swoich huzarów, tam takich konkwistadorów, jakby też mieli właśnie swoich, no to raczej to jest wszystko jazda. Może niech ktoś tutaj nam zacznie już zbierać drewno, a my za ten czas tutaj, aha, brakło tego. Dobra, to ci niech ciągną tutaj dalej murek, gdzieś tu. Okej, tutaj. I tu aż do końca hola, mapki. constructora. A ten kolega niech nam tu wybuduje domki. Może to nie, bo już nie polujemy tutaj. Dobra, tutaj nie dociągnęli do końca. I czy tutaj będzie dziura jeszcze? Tak, a na szczęście możemy ją jeszcze zastąpić kawałkiem muru. Ci niech już idą dalej tutaj zbierać drewno. Wyślemy ludzi na złoto już. No i dobra, jak żeśmy się tak pięknie okopali, to też dobrze byłoby tutaj sprowadzić jakieś wieżyczki i w strategicznych miejscach poustawiać. Ale na tę chwilę dobrze byłoby nazbierać jeszcze też dużo drewna i złota, bo to jest jak najbardziej nam potrzebne. Jeszcze też ciekawą rzeczą w tej grze jest to, że mamy tutaj do dyspozycji szpiegów, którzy wprawdzie byli w oryginalnej wersji gry, w tym pierwszym Age of Empires 3, natomiast tutaj mają oni pełno różnych skillów, umiejętności, które można w odpowiedni sposób wykorzystać. Natomiast tamto mieli tylko i wyłącznie umiejętność maskowania się i byli niewidzialni dla innych jednostek, dopóki nie podeszli w pobliże fortu albo wieży. Też lakota. A tutaj oni potrafią naprawdę różne rzeczy robić. Wystarczy wybudować tutaj safe, tylko że Meksykanie, no z tego co ja widzę, nie mają tej możliwości, dlatego zbudujemy inny budynek, który uległ zmianie, mianowicie kościół. To też jest ciekawa funkcja, mianowicie tutaj w tej grze dodano wybór religii i możemy tam później skierować po wybraniu danej religii wieśniaków, żeby nabijali punkty wiary poprzez modlitwę. Wierzymy sobie tej katolicyzm, tutaj mamy do dyspozycji katolicyzm, baptyzm i to jest laicyzm. No to jest taki jakby nie wiem jak to określić, chyba brak wiary tam, to był taki ruch chyba w tamtych czasach. Coś mi się obiło kiedyś o uszy. To nie było wiary w jako takiego Boga, tylko to tam jakby nie wiem dokładnie co to było, ale tak czy inaczej tutaj mamy, o widzicie, kiedy pojawia nam się taka myszka, to my kierujemy wieśniaka właśnie do kościoła, żeby się modlił, nabijał punkty wiary, które są tutaj, których liczbę mamy tutaj napisaną i możemy za nią, w wypadku katolicyzmu to ci księża kosztują nie tylko punkty wiary, ale także i złoto, w przypadku innych religii tylko punkty tej religii. Te mamy jeszcze różne unowocześnienia, takie różne upgrade'y. Także to naprawdę jest ciekawa rzecz, tego nie było w poprzedniej grze, ale to u Meksykanów się nie przyda ze względu właśnie na tę jednostkę. I w ogóle ja powinienem pokazać więcej tych jednostek, jakie tutaj są dostępne. Teraz wszystkie je będziemy produkowali po kolei. Mówię produkować, a stawiam tutaj wieściaków, żeby robili
To weźmiemy sobie tutaj Soldaderas. Weźmiemy sobie tych tutaj. Mamy tutaj jednostkę takich skirmisherów, tak zwanych Soldaderas. Ślicznotki oprócz tego, że są dobre przeciwko piechocie, to potrafią ranne jednostki leczyć tak samo jak księża. Przez to ja zazwyczaj księży grając z Meksykiem nie mam. Nigdy ich tutaj nie szkolę, nie opracowuję żadnej religii. Ale to zrobiłem tak tylko na pokaz tutaj. Natomiast tutaj mamy karabinierów. To jest lekka piechota dobra przeciwko kawalerii, podobnie jak ci tutaj, jak Conscript. I oni są także, mogą ich tworzyć wszystkie latynoskie nacje, tak samo jak tutaj tych Conscript i tych Bacamarterów. Natomiast ci tutaj Insurgentes to są już dobrzy tylko i wyłącznie są tutaj typowi tylko dla Meksykanów. Insurgente to po hiszpańsku powstaniec jest. Właśnie oni mają tutaj premię do ataku przeciwko budynkom. Do takich zaczepnych akcji są tutaj dobrze, ale jak jest ich dużo, to też potrafią sobie z piechotą poradzić. Gorzej z jazdą. Tak wyglądają. Mają takie typowe dla Meksyku ubrania i sombrera tutaj. Dobra, tutaj jedzonko zbierają. No co i nasi przyjaciele Hiszpanie, w cudzysłowie przyjaciele, niezbyt się kwapią do tego, żeby nas atakować. Chociaż tutaj się pojawił chyba ich odkrywca z tego co widzę, tak. Francisco, tam chyba pisało Del Cano, tak. Ci odkrywcy u tych nowych cywilizacji mają więcej punktów życia i większy atak, który się zwiększa w miarę im bliżej są swoich jednostek właśnie. Albo jednostek, które są przynajmniej w tej samej drużynie, tak jest tutaj zawsze. Dobra, jeszcze miałem tutaj więcej wieżyczek sprowadzić. Weźmiemy sobie trochę złota. O, i chyba będziemy mieli pierwszą bitwę, tak. Hiszpanie nas tutaj zaczynają atakować. Będziemy mieli pierwszą bitwę. I ci rewolwerowcy też są dobrzy, bo oni tutaj z muru potrafią zaatakować. Zawsze ich zostawiam w osadzie. No i git. Pierwsze starcie za nami. Tutaj taka sprawa jedna organizacyjna. Wybudują tutaj plantację. Też przydałoby się trochę więcej ludzi tutaj, żeby wybudować... O, czegoś brakło, chyba populacji. Żeby tutaj wybudować też drugi młyn. Ale obiecałem wam pokazać tutaj tych imigrantów. Sam jestem ciekaw, czy tutaj właśnie Polaków będziemy mogli jako imigrantów zaciągać. No, możliwe, że nie, ale gdzieś tutaj Polacy byli. Ale czy tutaj przy Meksyku to sobie głowy nie dam obciąć. Czy akurat tutaj. Tak czy inaczej zbudujmy tę pocztę i zobaczmy, co tutaj mamy. Nie, nie ma Polaków. To są Amerykanie, tutaj konfederaci, tutaj mamy też Japończyków i Chińczyków do dyspozycji. Tak jak mówiłem, że tutaj można zaciągać imigrantów i z Azji, i z Europy, no w tym wypadku ze Stanów Zjednoczonych. Dobra, ja się tutaj wezmę za to. Wieżyczki ustawmy tym razem sobie w głębi, jeżeli by się udało im przedrzeć, chociaż wątpię. Patrząc na punktację, to ja mam, to trochę ich przewyższamy, więc mamy więcej armii od nich, surowców może nie, ale armia jak najbardziej. Tutaj jeszcze na drewno trochę ludzi pójdzie. I tutaj dobrze byłoby młyn nowy zbudować gdzieś. Tutaj dla zwierzątek zagrodę. Chyba, że już ją zbudowałem. Nie zbudowałem. A to zaciągnijmy sobie może tych właśnie południowców tutaj, konfederatów. Zaraz zobaczycie, jak to działa właśnie. Krowy od razu poszły. Tutaj automatycznie podchodzą tutaj z automatu. Dobra, tu mamy jedno. Myślę, że przy takiej ta gospodarka na taki prosty skirmisz nam wystarczy, ale budujemy sobie tutaj punkt handlowy z tubelcami. Będziemy mogli Indian Lakota zaciągać. Tutaj to jest. Widzicie, jest taki ten wagon.
czy wóz, jak tam nazwać, to się po angielsku wagon nazywa, ale nieważne. I budujemy normalnie centrum miasta i możemy zaciągać właśnie imigrantów tutaj zarówno jak i robotików, a czasem i żołnierzy typowych dla danej nacji. Tutaj Polacy jak tutaj są, to mają właśnie mundury jak z czasów powstania listopadowego, piechotę i kawalerię, natomiast tutaj Amerykanie mają tych robotików i takich tutaj strzelców pieszy, tylko zobaczcie ile oni kosztują punktów populacji. Ci migranci kosztują dużo punktów populacji i też no właśnie nie kosztują surowce, tylko właśnie punkty przychodu. Na przykład teraz mamy 3 tutaj punkty. Jak nam przyjdą tutaj ci 3 robole, bo to oni tutaj po 3 przychodzą, no to będą właśnie tutaj ściągają nam te punkty, za które możemy tutaj coś ściągnąć z metropolii. Z tego co jest, jak Hiszpanie znowu się nam uprzykrzają. No, sprawimy, że tego pożałują zaraz. I o co tyle krzyku? Dobra. Jak już oni tutaj są, to dobrze byłoby drugą plantację, żeby zbudowali. A ci tutaj się lenią, nic nie robią. A to oni chyba mieli właśnie iść tutaj do tego menu. Tutaj będziemy mieli Indian, świetnie. Nowocześniamy od razu. Tutaj kilku wojowników spróbuję wytworzyć, ale oni też kosztują trochę drewno, sobie drewno ściągnę. Dobra. Dobra, teraz będziemy mogli wyszkolić więcej lakotów. Zaczniemy tutaj zajmować strategiczne pozycje. Na przykład tutaj wybudujemy Presidio. Tutaj wybudujemy artylerię też. Na skrzydłach zbudujemy stajnię, a przynajmniej na jednym skrzydle, bo tak się wydaje, że skoro tam mamy lakotów, to oni są już dostateczną siłą, że nie trzeba będzie już tutaj nic budować, oprócz tego, że oni tutaj są. Tutaj zostawimy normalnie i tu nie budujemy już żadnej stajni. Potem będziemy odbijali także strategiczne punkty od przeciwnika. Jeszcze też zajmiemy nasz szlak handlowy, a im punkty handlowe zniszczymy i przede wszystkim tutaj te punkty z tubylcami, żeby nas czasami w momencie, kiedy będziemy ich wykańczać, to żeby nas tam od tyłu ktoś jeszcze nie atakował. Wieżyczki sobie unowocześnimy od razu, je naprawimy też. No i dobra, i mamy tutaj Presidio stoi. Braki w zasobach uzupełnimy sobie tutaj z deku. Co mi się najbardziej podoba w tym modzie? Ja najbardziej lubię w nim to, że oprócz tego, że są tutaj te nowe cywilizacje, jest to takie jakby rozszerzenie, tak to jako takie uzupełnienie trójki. Najbardziej lubię w nim to, że tutaj są lepiej zachowane realia historyczne. Zwróćmy uwagę na naszych konflikt. Oni wyglądają tutaj tak, potem jakbyśmy ich aktualizowali. To są mundury meksykańskie z czasów powstania w Teksasie i wojny amerykańsko-meksykańskiej. Tak właśnie wyglądała meksykańska piechota w tamtych czasach, chociaż tak jak mówiłem, konflikt to jest typowa jednostka dla większości latynosów w tej grze, ale tak czy inaczej te mundury są właśnie tutaj meksykańskie. Chcę przez to powiedzieć, że po prostu no, lepiej jest są zachowane te realia historyczne, jest lepiej ta kultura oddana wygląd jednostek tutaj niż w trójce było. No i też te budynki właśnie tutaj meksykańskie, to co tutaj widzimy, to jest czysty postkolonializm, także historia i kultura właśnie tych cywilizacji dostępnych w tym modzie są po prostu jakby lepiej oddane i to mi się osobiście jak najbardziej podoba, bo tam trochę po macoszemu była ta historia potraktowana, jeżeli chodzi o trójkę, tam były mieszane jednostki z XVI wieku z jednostkami z XIX, tak trochę to było pomieszane. No i może wynikało to z tego, że tam było po prostu większy po prostu jakby rozdział czasu wzięty pod uwagę, natomiast tutaj mamy w sumie niespełna tylko jakieś 100 lat, tak jak mówię, od końca XVII wieku do początku XX, no to tak trochę więcej jak 100 lat. Może wiąże się to z tym. Natomiast historię samego Meksyku bierzemy pod uwagę od czasów prekolumbijskich, kiedy istniały te największe cywilizacje Nowego Świata, taką pierwszą, najstarszą cywilizację stworzyli Olmekowie. No niestety nie możemy za wiele o nich powiedzieć. Na pewno możemy powiedzieć to, że zbudowali kamienne głowy, które przedstawiały prawdopodobnie ich władców. No i też to, że na pewno wpłynęli na pozostałe kultury, które tutaj się później rozwijały. Taką, no nie wiadomo kiedy ich cywilizacja się zaczęła rozwijać, ale najbardziej zaawansowaną i chyba najbardziej kojarzącą się każdemu z Meksykiem cywilizację stworzyli Majowie, którzy to też mieli tam różne etapy rozwoju swojej cywilizacji. Była epoka archaiczna, klasyczna, postklasyczna.
Najwięcej osiągnęli w epoce klasycznej, największe miasta tutaj pobudowali, takie jak Park Guatemala, czy też piramida z Tikal, czy Chichen Itza, to chyba każdy kojarzy piramidę ze schodami na 4 strony świata. I w ogóle była to najbardziej zaawansowana cywilizacja w Nowym Świecie. Jako jedyni znali pismo. Jako taki mieli też astronomię i także swoją filozofię. Swoją cywilizację stworzyli także i Aztekowie, którzy przybyli najprawdopodobniej z południa dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i wybudowali oni miasto na wyspie na jeziorze Texcoco, które to rozwijało się aż do przybycia konkwistadorów. I w ogóle udało mi się stworzyć dosyć takie imperium, które właśnie podporządkowało sobie większość plemion okolicznych, które musiały spłacać im daniny tam w różnej postaci. Oprócz tych największych cywilizacji, o których była mowa, żyło tam wiele plemion zbieracko-łowieckich, które już nie stworzyły takich wielkich cywilizacji jak Aztekowie czy Majowie. Natomiast w XVI wieku na tamte tereny przybyli hiszpańscy konkwistadorzy z Hernanem Cortezem na czele, który to no niestety podbił Imperium Azteków, tak naprawdę wykorzystując ich własne wewnętrzne słabości, którymi było chociażby to, ilu mieli wrogów. Te wszystkie ujarzmione przez nich plemiona później wspierały właśnie Hiszpanów w walce przeciwko Aztekom. No i przede wszystkim też to, że uwierzyli Aztekowie, że Hernán Cortés jest ich bóstwem, które miało powrócić po to, by ukarać ludzi za grzechy Quetzalcoatlem. Wzięli go za Quetzalcoatla. No już nawet nie wspominam tego, że jednak Hiszpanie byli o wiele bardziej zaawansowani technicznie, mieli konie, zbroje, arkebuzy. Ale tutaj zawsze się mówi, że to zwycięstwo właśnie Corteza nad Aztekami się zawdzięcza właśnie broni palnej, co nie jest do końca prawdą, bo w tamtych czasach takie arkebuzy, zanim się przeładowało, to trochę też trwało. Najwięcej dopiekło Indianom właśnie żelazo, a nie broń palna tyle. No, plus te konie, których się bali. Możemy sobie jedynie wyobrażać takie starcie Indian, którzy mieli wszystkie groty, wszystkich broni właśnie z kamienia, wszystko było krzemienne, w starciu właśnie ze zbrojami właśnie stalowymi, to możemy sobie tylko wyobrazić, jaki był efekt. Wiecie, taki, że wszystko pękało, zatrzymywały się wszystkie strzały, groty na tych właśnie zbrojach hiszpańskich. Czyli innymi słowy, broń Azteków na Hiszpanów była totalnie nieskuteczna. To też zajęcie Imperium Azteckiego zajęło w sumie 3 lata Cortezowi. I też należy pamiętać, że inne plemiona również miały tam swoje przyjemności. No przyjemności oczywiście w cudzysłowie z Hiszpanami. Jak na przykład było takie plemię na północ od Imperium Azteków, z którego to mężczyźni byli zmuszani do pracy niewolniczej w kopalniach srebra. I też to plemię broniło się w sumie przez 100 lat przed Hiszpanami z przerwami. Podobnie długo bronili się, zobaczcie, 100 lat w przeciwieństwie do Azteku. Aztekowie taką cywilizację to bardzo szybko upadli, jaką stworzyli. Przez 100 lat również bronili się Indianie Kora z meksykańskiego stanu Nayarit, którzy to no, potem jak się przenieśli w góry, no to jeszcze skuteczniej się bronili przed Hiszpanami. Również im to 100 lat zajęło. Podobnie długo bronili się także i Majowie, którzy w sumie upadli dopiero w połowie XVII wieku. Tak mniej więcej lata 40. XVII wieku, z tego co wiem. No i właśnie w wyniku tych wszystkich podbojów, represji, tej kolonizacji hiszpańskiej, w Nowej Hiszpanii wyłoniły się takie 3 kasty społeczeństwa, z której najbogatszą stanowili właśnie Donowie hiszpańscy, którzy poprzenosili swoje majątki z Hiszpanii. Klasę średnią stanowili Kreole, to byli Hiszpanie urodzeni już na miejscu, no a najniżej na szczeblu tego społeczeństwa stali właśnie zarówno jak i metysi, czyli mieszańcy pomiędzy białymi a Indianami, tak i czystej krwi Indianie. I byli oni takim, jakbyśmy to powiedzieli, chłopami w sumie. To było chłopstwo, takie biedota, którzy pracowali właśnie dla tych białych panów. No i właśnie to się przyczyniło później do ruchów niepodległościowych, które doprowadziły do powstania Meksyku, państwa jako takiego. Jeszcze tutaj sobie to przejmiemy, a tutaj zaczniemy już powoli oblężać ten forum, bo się trochę rozgadałem. Może niech oni go oblężą tutaj stąd. W sumie tutaj mamy najsilniejsze oddziały.
Jeszcze niech on tutaj przejmie tę wioskę, to będziemy mieli naprawdę bardzo dużo Siouxów i też sobie dla zabawy tutaj ściągniemy Apache. To niech oni od razu przejadą tu. Chociaż nie, może niech tutaj wesprą tutaj te oddziały w tym miejscu. Na uzyskaniu niepodległości przez kolonie mogli skorzystać zarówno jak i Indianie i Metysi, którzy stali się obywatelami jakby trzeciej kategorii, byśmy w dzisiejszych czasach powiedzieli, na własnych ziemiach, ale także i Kreole, którzy mogli uzyskać pełnię władz nad kolonią. Tak też się stało. Jeden właśnie z Kreoli, proboszcz Miguel Hidalgo, wygłosił podczas kazania przemówienie, które nawołało właśnie lud do walki partyzanckiej przeciwko Hiszpanom. W 1810 roku, co zapoczątkowało wojnę o niepodległość Meksyku. Sam Hidalgo na początku odniósł wiele zwycięstw. Już samym jego sukcesem było to, że udało się tylu ludzi pod broń zaciągnąć, zachęcić właśnie do tej walki. To był jak najbardziej sukces, bez wątpienia. Tutaj ściągniemy te działa jeszcze zanim uderzymy na fort. Ale no, odniósł też także wiele sukcesów militarnych, a także utworzył dekret, który znosił właśnie podatki, które mieli płacić Indianie Hiszpanom. No niestety, no, jeżeli chodzi o sukcesy militarne, to odniósł ich sporo, ale na przykład nie wiadomo dlaczego nigdy nie wjechał do miasta Meksyk. Co bardzo zaskakuje, to do dzisiaj jest właściwie nie wiadomo dlaczego tak zrobił. Dobra, mamy fort z głowy. Nie wiadomo dlaczego tak zrobił po dziś dzień. Niestety w końcu Hidalgo przegrał bitwę pod Puente de Calderón, został schwytany przez Hiszpanów i rozstrzelany, co było dosyć dużym ciosem oczywiście dla powstania, jednak oprócz tego to jeszcze takim drugim przywódcą był José Morelos, któremu udało się stworzyć kartę praw i konstytucję w Chilpancingo, które miały być takim, kiedy już miało powstać wolne państwo Meksyk, to miała być konstytucja, jednak później ono nie weszło nigdy w życie, kiedy już to państwo zaistniało. Ale sam Morelos też, mimo tego, że odnosił sukcesy na polu bitwy, w pewnym momencie został właśnie zdradzony, nie wiadomo pewnie przez takich, co zostali opłaceni przez Hiszpanów, i właśnie wpadł w zasadzkę i został rozstrzelany przez hiszpańskie wojsko. No i nie mówiłem też wszystkiego, nie mówiłem tego, że na przykład nie wszyscy Kreole popierali powstanie, bo byli tacy, którzy byli niemu przeciwni, jak na przykład generał de Iturbide. Generał de Iturbide z początku miał rozkaz, aby zniszczyć właśnie to powstanie, doprowadzić je do upadku, czego nie zrobił, bo w końcu sam się przyłączył do tego powstania, nie wiadomo dlaczego, i właściwie dzięki jemu geniuszowi strategicznemu udało się odnieść zwycięstwo pomimo tych wszystkich klęsk, co mówiłem, pomimo śmierci tych wszystkich wybitnych osób tutaj. No jak już te państwo meksykańskie uzyskało w końcu niepodległość, no to uzyskało wszystkie ziemie, które należały wcześniej do Hiszpanii, to chyba wiadome jest. Wiedziałem, że ci bośniaccy lansjerzy są produkowani tutaj w salonach, bo ich tutaj to nie jest narodowa jednostka hiszpańska. Wiedziałem, że oni będą gdzieś w salonach jako najemnicy. Tutaj weźcie tę wieżyczkę, chłopcy. No jak uzyskali te ziemię, no to właśnie Hiszpanie mieli pół dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, kolonizowali, chociaż de facto największe skupisko Hiszpanów było w Teksasie i w Kalifornii, natomiast tam dalej na północy tylko było na mapie zaznaczone, że to jest do Królestwa Hiszpanii należy, i właśnie kiedy Meksyk uzyskał niepodległość od Hiszpanii, no to właśnie te ziemie też zaczęły należeć do tego Meksyku. No i tylko, że tam zaczęli się osiedlać stopniowo Amerykanie. Zrobiło się ich w pewnym momencie naprawdę bardzo dużo, na przykład do Teksasu bardzo dużo ich zjeżdżało, który się nazywał jeszcze wtedy za czasów hiszpańskich, później meksykańskich Tejos. I tam też tych Amerykanów w pewnym momencie zrobiło się więcej niż Meksykanów i to się oczywiście władzom meksykańskim niezbyt spodobało. No i wszczęli ci Teksańczycy powstanie przeciwko Meksykanom. No i tutaj była taka jest nawet o tym pewien serial, który o tym opowiada, jeszcze chwila, który o tym opowiada. Texas Rising jakiś czas temu leciał właśnie chyba na Viasat Historii, bardzo ciekawie zrealizowany, 6-odcinkowy.
Tutaj najsłynniejsza bitwa to była chyba obrona Alamo. Tam muszę powiedzieć, że Meksykanie trochę zmasakrowali tych powstańców, którzy się tam przed nimi bronili. Już kończymy tych Hiszpanów w tej chwili tutaj. Nasi Apache i Sioux tutaj wszystkie budynki spalą. Tutaj piechotę w sumie też możemy wysłać. No niestety muszę powiedzieć, że zmasakrowali tych powstańców w tym kościółku de Alamo. No i wtedy Amerykanie się wkurzyli i sprowadzili większe posiłki i w bitwie pod San Jacinto już sam Houston niestety pokonał Meksykanów. To było takie pierwsze starcie z Amerykanami. No konflikt z sami chyba w tym świecie był nie do uniknięcia, skoro takie dwie potęgi kolonialne się spotkały obok siebie. Wybuchła wtedy wojna, a później też jeszcze amerykańsko-meksykańska, kiedy to Amerykanie zajęli właśnie Kalifornię i niestety zniszczyli dosyć tak państwo, doprowadzili cały Meksyk do ruiny. To są właśnie mundury z tych czasów, o których mowa, z czasów powstania teksańskiego. Nasi Chiny też tutaj mają z czasów wojny amerykańsko-meksykańskiej, tak samo jak tutaj Conscript, są mundury z tamtych czasów. No i też jeszcze Napoleonowi zachciało się Meksyku, to nie dość, że Amerykanie zrujnowali ten kraj, go ograbili, to jeszcze także i zachciało się Francuzom tam mieć wpływy. Ta legia cudzoziemska wylądowała tu już całkiem do pieku Meksykowi i przez to, tak jak mówiłem tutaj o westernach, tutaj o tych pistoleros, to właśnie dlatego w tym Meksyku tak było, taka bieda właśnie ze względu na te wojny, które przegrali. Fajnie tutaj nam sobie to też zniszczą. Zresztą już jest i tak wykończenie. No tak jak mówię, no Amerykanie i Francuzi w sumie bardzo dopiekli Meksykanom i dlatego to się skończyło tak się skończyło. I tutaj już bym zakończył ten odcinek. Opowiadając tej historii trochę się rozgadałem. No takie miałem pierwotne założenie, żeby przy okazji przynajmniej choć trochę opowiedzieć o historii danej frakcji, jak już nią gram. No i tutaj też trochę omówiłem mniej więcej co ten mod nowego wnosi do rozgrywki. Myślę, że było to w miarę ciekawe, że tutaj się nikt nie nudził. No wiedziałem, że tych Sioux miałem najwięcej. Hiszpanii mieli tutaj najwięcej właśnie bośniackich tych lansierów. No dużo było tutaj wiosek właśnie tych indyjskich, to można było ich pobrać. Mieliśmy tutaj też Apache ściągniętych tutaj z deku. Apache no głównie walczyli z Meksykanami, ale oni tutaj są właśnie jako najemnicy do ściągnięcia też. Także więc tak, jest to mój pierwszy odcinek. W drugim odcinku zagramy sobie Paragwajem. Ze względu na to, że wie na 100%, że tam są Polacy, jako imigranci. Będziemy mieli tutaj naszych właśnie rodaków mogli z tych budynków tutaj stąd, z tej poczty werbować. Także zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka, ale tym go nie odstraszyłem, bo strasznie długo to wyszło. Przepraszam, następne odcinki już będą o wiele krótsze. Także no co mogę tutaj powiedzieć, no trochę się rozgadałem, ale tak jak mówię, no mam nadzieję, że to było przynajmniej krzty ciekawe, troszeczkę ciekawe przynajmniej. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!